Myślę, że idealne miejsce. Tak, jak widać chyba ktoś tu nawet wcześniej był i coś tam próbował przygotować. Myślę, że możemy tutaj zostać. Miało być tak biwakowo, bushcraftowo i tak będzie, ale też będzie urbexowo. Biwak na urbexie. Nie, zabrałem trochę rzeczy, zaraz Ci pokażę co będziemy robić. To co tam dzisiaj, panie, mamy w kuchni? A, panie, same dobre rzeczy. Wziąłem w ogóle matę i kubek dla Ciebie na kawę. O, proszę. Mamy mięso. Mięso. I to jest mięso od Tomasznego, czyli mięsko, które jest sezonowane. Ono ma krótki termin ważności i jest dostępne w naszym sklepie już w tej chwili. Tu mamy stek z polędwicy wołowej i T-bone steak. Także będzie smacznie. Mamy wodę na kawę. Wzięliśmy toporek, on tak naprawdę nie będzie nam może bardzo potrzebny, ale dla naszej wygody. I mamy też piłę, no będziemy potrzebowali trochę opału, bo będziemy steki smażyć na żarze. I tego żaru musi być dość dużo, musi być temperatury. No jest to taki, powiedzmy, podstawowy, pierwotny sposób pieczenia steków. No tak. Ale tak samo dla naszej wygody będziemy używać z Light My Fire grilla dziadka. Twojego dziadka? Nie mojego. Mamy przyprawy borniaka z zestawu do wędzenia. I mamy po prostu sól. Zrobimy sobie wersję tylko z solą i z przyprawą i zobaczymy, jaka jest różnica. Bo to generalnie każdy sobie doprawia tego steka tak, jak lubi. Dlatego ty jesteś specjalistą od robienia Tak. steków na ogniu. Tak, Decha nam się przyda, chociaż jakbyśmy nie mieli tej dechy, to z piłą też dalibyśmy radę sobie coś zaimprowizować. Tak. Bierzemy się za gotowanie. Bierzemy. Morlen przygotował ognisko, także my przygotujemy sobie grill dziadka, który mamy tutaj w pojemniku Light My Fire. On się tu świetnie mieści. Przydałoby się zrobić jakąś rączkę do niego. Także on tutaj ma takie wycięcie. To wycięcie jest kwadratowe, jak widzicie, więc my musimy też ten patyk tak zrobić, żeby on tu nam wszedł. Bierzemy piłę, patyk i nacinamy. Sobie weźmiemy kawałek drewienka i będziemy nacinać. Tu już jedno nacięcie zrobiłem. I w ten sposób mam przygotowany patyczek, zobaczymy, czy on wejdzie. Obawiam się, że jeszcze z tej strony jeszcze musimy go troszeczkę zmniejszyć. I mamy gotowy ruszt. No prawie gotowy, dlatego że musimy jeszcze tutaj zaczepy założyć. Wyciągamy je sobie. Zakładamy raz i dwa. Jak możemy tutaj mięso się ładnie nam zaciśnie, będzie sprężynować, możemy gotować. Ok, spróbujemy sobie zrobić takie proste narzędzie kuchenne. Sęki nam nie będą w tym pomagać, ale może damy radę. Gdzie jest sznurek? Dzięki temu mamy takie szczypce, którymi możemy sobie tam przerzucić na przykład nasze mięso, czy cokolwiek innego będziemy sobie grillować. A po skończonym grillowaniu wrzucić je po prostu do ogniska i spalić. Mamy sznurek z naturalnych włókien, drewno, więc nie śmiecimy w lesie. Woda na kawę się robi, a my mamy na przystawkę stek z polnicy wołowej w łoju. No brzmi ciekawie. Ostatnio mieliśmy okazję kosztować polędwiczki przygotowane przez Krzysztofa, od nas, specjalista od Broil Kinga. Tym razem będziemy robić polędwiczki we własnym wykonaniu. Dzisiaj szefem kuchni jest Marcin od lat, konsumujący przepyszne steki z ogniska. Co widać?
Nie. Nie, w ogóle tak jak żeśmy na przykład robili te burgery, to było widać, że robiłeś masę dodatków i tak dalej, gotowałeś to powiedzmy tak jak w ogrodzie czy w restauracji. Ja właśnie zawsze mięso, z reguły tylko sól, ewentualnie jakieś przyprawy na ogień. Taka prostota w terenie gdzieś, gdzie jesteś w lesie, generalnie jest wskazana, ułatwia wszystko, a poza tym, jeżeli mamy dobre mięso, to wystarczy tylko sól i tak naprawdę nic więcej. A od domaśnego mięso jest na pewno dobre. Jeden zrobimy sobie z solą, a drugi z przyprawą borniaka. Generalnie mięso solimy przed samym pieczeniem. I teraz tej soli, ile kto lubi, tyle sobie może dodać. Jest to, że sól wyciąga smak. Są dwie rzeczy, które bardzo mocno wyciągają smak z potrawy. To jest sól i Zmieszczam nam tłuszcz. się tu obok. Zmieszczam. I tyle, tylko na ogień. I teraz dzięki temu urządzeniu mamy o tyle prościej, że możemy to robić 3 minuty, 5 minut, jeżeli w zależności czy lubimy krwiste, czy mocno wypieczone. I po tym czasie po prostu bierzemy i przewracamy. Nie musimy gdzieś tam w tym ognisku operować. Idziemy na żar. idziemy. Możemy go sobie tak rozbić, żeby to była taka powiedzmy równa powierzchnia. My nasze steki grillowaliśmy po 4 minuty z każdej ze stron, ale na moje oko zostawiłbym je jeszcze na chwilę, jakieś 30 sekund z jednej i z drugiej, tak żeby się nic nie przypaliło i taki jak lubimy, jak ktoś nam mówi, że musi być krwisty, jak lubisz krwisty, jedz krwisty, jeżeli lubisz dobrze wysmażony, to jest dobrze wysmażony. Ok, będzie gotowe, to sobie dorzucimy drobnych patyków, żeby nam się woda na kawę szybciej zagotowała. Pachnie dobrze. Pachnie dobrze. Teraz jak już jesteśmy po smażeniu, możemy to znowu wsadzić do tego żaru, żeby się resztki tego naszego pożywienia po prostu spaliły. No taki jest średnio. Średnio wysmażone, dokładnie. Dobre, fajne, miękkie mięso. To jest się słony, niebo w gębie. Dobre. Znowu jemy. Znowu jemy. To jest ten z przyprawą. Trochę inny posmak. Jeszcze nie posmak, dokładnie. Polędwica w zasadzie w podstawowym stopniu przyprawiona tą solą. Wyśmienita, z przyprawami tak samo. No jest różnica między marketówkami a takim mięsem, faktycznie. Ogromna. To co jeszcze mamy? Mamy jeszcze T-bone. Danie główne. Kawał mięsa można powiedzieć. Niestety już tutaj nam się nie zmieści. Tak, powiedz mi jaki sposób jest właśnie na takie mięsko. Wiesz co, można też mieć jakiś ruszt, a można po prostu go położyć na żarze. Nasi przodkowie tak robili. To będziemy robić tak jak nasi przodkowie. T-bone steak, czyli z kością. Tutaj mamy właśnie taką folię aluminiową w miejscu, gdzie jest kość. Jakby się ktoś zastanawiał. I jadłeś już takiego? Wiesz co, jadłem. Jak? Spoko. Ja w ogóle lubię mięso. Ja też. W sumie mieliśmy okazję skosztować wszystkich tych mięs tomasznego. A dzisiaj będziemy robić je na ognisku, nie na grillu, tylko na ognisku. Tak, jak ludzie pierwotni. Jak ludzie pierwotni, już to mówiliśmy. Także I dlatego mamy takie urządzenie. do dzieła. Do dzieła, tak? To urządzenie się przyda do przekładania. Tak, bo tam ciężko będzie wszystkiego. wsadzić rękę do tego żaru i jest problem z tym generalnie. Masz z tym problem? Więcej soli, mniej. Wiesz Jest co, trochę- zdam się na ciebie. To też każdy inaczej je trochę lubi, a Ale wiesz, sól mamy pod ręką, więc zawsze można tu potem mamy taki dosolić. grubszy trochę kawałek mięsa niż ostatnio, bo tamten żeśmy przekroili, więc może tak trochę więcej. Zawsze można potem dosolić. Normalnie na grillu gazowym kładziemy sobie tego steka na przykład na 5 minut na jedną i na 5 minut na drugą, ale żeby on nam za bardzo się nie przypalił i nam się nie zrobiły te węgle w środku w tym steku,
Ja robię tak, że pół minuty na jednej stronie, tak żeby go lekko ściąć, przewracam na drugą i później na przykład robię 4,5 minuty i on wtedy tak mniej łapie tego żaru do siebie. Widzisz, jest pełno. Tak nam się tego mniej przykleiło, niż by się mogło. I takie gotowanie z ogniska na pewno nie jest dla osoby, która musi mieć wszystko pięknie jak w restauracji. No ale ma swój urok. Takie urządzenie też nam bardzo pomogło. Mogliśmy operować tym stekiem i teraz może powędrować do ogniska. Następnym razem można sobie Dokładnie zrobić tak. kolejne. Po zdjęciu z tego żaru ten stek powinien nam chwilę poleżeć. Jeszcze ta temperatura się tam utrzymuje. Ona nawet rośnie, jak żeśmy to nawet sprawdzali na szkoleniu. Tak. Więc on sobie tak musi dojść fajnie, wtedy dopiero go kroimy i no i jemy. To zobaczmy, jak smakuje. Na zdrowie. Na zdrowie. Ja bym powiedział, że jest wręcz jedwabiste to mięso. Bo to też jest zaleta mięsa. Dobrze. Moi drodzy, polecamy wołowinę od Tomasznego. Ja już odłożę. Polecamy wołowinę od Tomasznego. Czy na grillu, czy na ognisku, czy na piecu w domu. Dokładnie, Na to jest, pewno takie mięso też możesz na patelni sobie zrobić, nie wiem, z cebulą na przykład, jeżeli lubisz takie mięso. To nie jest tylko sposób grillowania, to jest cała masa, różnych możliwości. także w lesie. Jeżeli jesteście ze Śląska i szukacie dobrego mięsa wołowego, zapraszamy do nas, można nabyć produkty firmy Tomaszny, Beefmaster. Dokładnie. A jeżeli chodzi o akcesoria, których używaliśmy marki Light My Fire, to oczywiście możecie je zakupić w naszym sklepie internetowym. Oczywiście tak. Dziękujemy Wam za uwagę. Moi drodzy, dziękujemy Wam, że z nami jesteście. To była oczywiście męska micha w plenerze. Następnym razem zobaczymy, albo będzie grill znowu, albo też coś wymyślimy właśnie terenowego, jeżeli chodzi o jakieś smaczne danie. Pamiętajcie o naszych mediach społecznościowych, Instagram, TikTok, Facebook. Nie zapomnijcie przywalić W dzwona. i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć!